Dziś zabieram Was do Kambodży, kraju tajemniczych świątyń, tropikalnej dżungli i niezwykłej historii. Lecimy do Siem Reap, skąd wyruszamy na trasę, którą turyści odwiedzają nieco rzadziej niż słynne Angkor Wat. To tak zwane Grand Circuit, większa pętla wokół głównych ruin, gdzie można trafić na naprawdę magiczne, ciche miejsca, często zupełnie puste. Nie będzie tłumów turystów, za to będą odgłosy dżungli i ten niesamowity klimat dawnego imperium Khmerów. No to w drogę. Jesteśmy już na lotnisku w Ho Chi Minh. Za chwilę lecimy do Siem Reap w Kambodży i kontynuujemy naszą przygodę. Dolecieliśmy do Kambodży, za mną stoi samolot, którym lecieliśmy i Jest ciepło, ale nie gorąco. wchodzimy na terminal. Jesteśmy w recepcji hotelu. Chciałem Wam pokazać. Wszędzie tutaj biegają takie malutkie gekony. Już jest następny dzień. Jesteśmy w Siem Reap w okolicach Angkor Wat. Dotarliśmy tutaj z lotniska wczoraj wieczorem. Noc była spokojna i przespana. Mieszkamy w takim lepszym hotelu tutaj dużo lepsze warunki są niż te, które mieliśmy w Ho Chi Minh. Dziś będziemy już jechać zwiedzać Angkor. Jeszcze z ważnych rzeczy chciałem tylko powiedzieć właśnie, że z lotniska dotarliśmy tutaj taksówką. Okazało się, że stare lotnisko już nie funkcjonuje. Stare, które było tuż obok miasteczka Siem Reap. Teraz jest od roku czy półtora nowe, z którego niestety narzucili nam, że musimy jechać taksówką, taką zamówioną przez nich, ponieważ już lotnisko było zamykane. My dolecieliśmy jakoś chyba po godzinie 18, ale to był ostatni lot, więc momentalnie zaczęli zamykać wszystkie stoiska. Wygonili nas z lotniska i kazali wziąć tą taksówkę, a koszt taksówki to $35. Ponieważ nie mieliśmy żadnej innej opcji, no to musieliśmy zdecydować się na to. Dojazd z lotniska to aż godzina czasu, więc dosyć długo. Warto to wziąć pod uwagę, przyjeżdżając tutaj. Także za chwilę ruszamy dalej na zwiedzanie. Teraz kończymy śniadanie i do zobaczenia na trasie. Tak wygląda hotel. Pokażę Wam najpierw basen, z którego jeszcze nie mieliśmy okazji skorzystać. Basen. Całkiem spoko. Tam jest bar. Plac zabaw. Tu jest jadalnia, taka restauracja, gdzie podają śniadania. Mieszkamy na końcu tego korytarza. Tutaj. Tak wygląda nasz pokój.
Jest bałagan, bo się rozpakowaliśmy, jasna sprawa. No, leżą plecaki na podłodze. Ale sam pokój jest całkiem spoko. Teraz już i łóżka nie zaścielone i ogólnie tak jest nie ten, ale widać, że jest przyjemnie. Tutaj w łazience podobny system z prysznicem jak był w Wietnamie, że woda leci na podłogę, ale mimo wszystko warunki sanitarne dużo lepsze. Jeszcze tutaj jest oczywiście szafa i balkon. I widok z balkonu. Zobaczmy, czy nic nie siedzi w butach. Rafał sprawdza, czy nie ma żadnego pająka w butach. Albo gekona. On nic nie zrobi, pająk gorszy. No wiadomo. Może być i wąż. No to ważna sprawa, żeby w takich krajach, gdzie właśnie są jadowite węże czy pająki, sprawdzać buty przed założeniem. Bo jak się założy buta z pająkiem w środku, to może być słabo. I taki widok z tarasu, tuż obok pokoju. No więc jedziemy teraz tuk-tukiem na zwiedzanie Angkor Wat. Pan, ten, który stoi za mną, będzie nas woził. Dziś jedziemy zrobić dużą trasę. Co to znaczy? Zobaczymy po drodze. Po prostu jakieś różne świątynie się zwiedza przy dużej trasie inne, a przy małej trasie, którą będziemy robić jutro, inne. Także jedziemy. Jesteśmy w kasie, gdzie się kupuje bilety do kompleksu świątyń. Bilet kosztuje $62. Tak wygląda. Uprawnia do 3-dniowego wstępu do kompleksu. Koszt biletu jednodniowego to $37. Oprócz tego dostajemy również mapkę. Także za chwilę będziemy zwiedzać. Zaczynamy zwiedzanie Angkor. Srang to ogromny, prostokątny zbiornik wodny, do którego prowadzą długie kamienne schody ozdobione rzeźbami węży. Zbudowany wiele wieków temu, prawdopodobnie służył rytualnym kąpielom albo medytacji. Dziś panuje tu spokój. Woda odbija słońce, a miejsce sprzyja zatrzymaniu się i złapaniu chwili wytchnienia przed dalszym zwiedzaniem. Tuż naprzeciwko kąpieliska znajduje się świątynia, która sprawia wrażenie trochę zapomnianej. Była kiedyś domem dla buddyjskich mnichów i do dziś panuje tu wyjątkowy spokój. Wąskie korytarze i porośnięte mury pozwalają wyobrazić sobie, jak kiedyś wyglądało tutaj życie. Kolejną świątynią, jaką odwiedziliśmy, była Pre Rup.
ten kompleks jest z X wieku. U nas to były początki państwa polskiego, tak? Wszystko raczkowało, a tu już takie świątynie budowali wtedy. Prerób to kamienna piramida. Wspięcie się na nią wymaga trochę wysiłku. Wchodzę na górę. Podobnie jak w zeszłym roku w świątyniach w Gwatemali też można było chodzić po zabytkach i wspinać się na piramidę. To tutaj trochę coś podobnego, też mega piramida. Mega, bo megalityczna. Mega megalityczna i mega dlatego, że jest taka fajna. Także wchodzimy na górę zobaczyć, co tam ciekawego. I jaki będzie super widok pewnie. Podobno dawniej odbywały się tu rytuały związane z ogniem i kremacjami. Rozbudowują zabytek, żeby było więcej do zwiedzania. No, tu gdzie się zachowały, to widać piękne detale. A tu widzimy chyba tego kosmitę, jednego z tych, którzy to wybudowali. Oczywiście żartuję. Nie dałeś mi telefonem zrobić. No, bawoły się kąpią. Ale super. Jak Japończycy, nawet nie wysiadaliśmy z rikszy. I jesteśmy w kolejnej świątyni, a raczej przy kolejnej świątyni. Trochę przypomina tą poprzednią, ale tam widzę słonia, znaczy figurę słonia nieprawdziwego. Wcześniej lwy tylko były. Są też lwy. Ta świątynia w jakiejś większej renowacji, bo widać rusztowania. Ta świątynia stała kiedyś na wyspie pośrodku sztucznego jeziora, które dziś niestety już wyschło. Tutaj się chodzi tylko po takim dziedzińcu dookoła świątyni, bo sam środek jest, jak widzieliście przed chwilą, w remoncie. Chociaż tu widzę, jakiś facet wchodzi na górę, może tam się da trochę wejść. No jest jakieś wejście boczne. Zaraz spróbujemy zobaczyć, co tam jest. Widać, że muszą podpierać te mury z boku, bo by się obsunęło. To już jest kolejna świątynia, którą zwiedzamy i w zasadzie to są trochę podobne do siebie. Zwłaszcza tutaj na górze. O, i można takiego kurczaka tu zjeść właśnie. Ja w sumie już mógłbym zjeść. Przyszła pora na jedzenie. Zamówiliśmy jakieś khmerskie potrawy, będziemy im próbować, ale ja też poprosiłem herbatę i proszę, poczułem się jak w domu, bo w takich szklankach dają jak w Polsce. No, zupełnie wzruszyłem się prawie, że... No i zaraz też pokażemy, jak wygląda jedzenie tutejsze. Próbujemy tego dania. To jest jakiś taki ryż z kawałkami kurczaka. Do tego takie sosiki są.
nawet dobre. Ten ciemny sosik to smakuje trochę jak Maggi z butelki, Chciałem to powiedzieć. a ten pomarańczowy taki trochę ostrzejszy jest. Fajnie podane na takim liściu. To co to jest? Liść czego? Jakiegoś nie wiadomo. Ale fajne. I takie piwko Anchor wziąłem. Muszę przyznać, że nawet całkiem niezłe jest w smaku. Taki wyrazisty smak. Dobre. Teraz schodzimy do brzegu jeziora, idziemy. Fajnie widać. Zaraz wam pokażę właśnie lotosy. Piękny widok. Świątynia Tason. Też już gdzieś ją widziałem chyba na zdjęciach w internecie. Właśnie charakterystyczne są te twarze na bramach. No jest już pan, który sprawdza bilety. To niewielka, ale bardzo spokojna, klimatyczna i trochę zarośnięta świątynia z charakterystyczną, wielką kamienną twarzą na bramie. Takie twarze to motyw często spotykany w tych ruinach. Wyglądają trochę jak strażnicy pilnujący tego miejsca. Ale słychać zwierzaki jakieś, cykady, podmokłe tereny. No ale komarów nie ma. Nie ma komarów jakoś, ale jest dużo słońca, mimo że jest pora deszczowa. Jakoś mamy szczęście i jeszcze ani razu nas nie zmoczyło do tej pory. I ten pająk nie wygląda fajnie. Ale on nie żywy chyba jest. No jest nieżywy, ale nie chciałbym, żeby taki na mnie wskoczył. No spory, wielkości kciuka jest ten pająk. Grubość. Kości. Ale się interesuje tym pająkiem. Patrz, zżera go. Nie wiem, co to za gatunek pająka i czy jest jadowity, ale może któryś z was widzów będzie wiedział, to dajcie znać w komentarzach. Sam jestem ciekawy. W takich ciemnych zakamarkach to lepiej uważać, bo właśnie tam najczęściej takie jakieś pająki się kryją. A niestety jest tu dużo jadowitych osobników, także naprawdę trzeba być ostrożnym. No, tu też te płaskorzeźby są świetne. No chyba wykrakałem, bo coś się zrobiło ciemno teraz. Nie wiem, czy zaraz nie lunie deszcz. To dopiero będą jaja. Bo tutaj, znaczy no można się schować w jakiejś świątyni, ale tak niezbyt tam przyjemnie w środku będzie siedzieć w deszcz. O, tu kolejna taka fajna z tą twarzą. Te bramy najbardziej mi się podobają. No niestety, leje deszcz, ale się rozpadało. No cóż, pora deszczowa. Trzeba się było z tym liczyć, że w końcu gdzieś nas złapie. Jesteśmy teraz przy kolejnej świątyni, z tym, że ta jest inna, nietypowa, przynajmniej wejście do niej jest zupełnie inne. Jak widzicie, prowadzi do niej długi most przez jeziorko
To jest to samo jeziorko, co wcześniej przy poprzedniej świątyni pokazywałem właśnie te kwiaty, tylko że tutaj można je zobaczyć z bliska. O, jest tęcza, bo padało przed chwilą. O, jak ładnie, malowniczo. No i znowu pada. Złapało nas teraz po drodze do tej świątyni. Ale wieje. Kurde, nie ma gdzie się schować. Widać już świątynię tam w oddali. Ale zanim dojdziemy, to będziemy cali mokrzy. Siedzimy teraz chwilę pod wiatą. Deszcz leje, ale już leje tak mocno, że nie dałoby rady zwiedzać, więc trzeba przeczekać. Tak, mamy płaszcze przeciwdeszczowe, więc trochę w deszczu można by pochodzić, ale no bez przesady. No jeszcze trochę pada, ale już jednak deszcz zelżał, więc idziemy zwiedzać, bo nie ma czasu, trzeba zwiedzić tą świątynię, bo została nam jeszcze jedna dzisiaj, a za 1,5 godziny zacznie się ściemniać, więc jak teraz nie pójdziemy zwiedzać, to niestety możemy nie zdążyć zobaczyć tej ostatniej. Wokół głównego zbiornika znajdują się 4 mniejsze baseny symbolizujące żywioły. Wierzono, że woda z nich ma moc oczyszczania i leczenia, fizycznie i duchowo. Słyszycie te dźwięki? Jakieś zwierzaki. Rafał twierdzi, że to żaby. Jeśli ktoś z Was wie, co to mogą być za zwierzęta, to proszę o komentarze. Komentarze pod filmem, żebyśmy też się dowiedzieli, co to za zwierzaki takie dźwięki wydają. Wracamy do tuk-tuka. Nadal pada, ale trzeba jechać do ostatniej świątyni. To też ciekawe, bo można zobaczyć właśnie na tablicy przy wejściu, że to nie jest przejście przez jeziorko, tylko to jest na środku taka wysepka kwadratowa. Szukamy naszego kierowcy. Gdzieś tu na nas czeka. Jest. Przestaje padać, jest tęcza na niebie i idziemy do ostatniej świątyni na dzisiaj. Grzmi. Nie wiem, czy zauważyliście na filmie, że jest stosunkowo mało ludzi zwiedzających i rozmawialiśmy z naszym kierowcą i mówił, że to dlatego, że niedawno był konflikt na granicy kambodżańsko-tajlandzkiej
i to dlatego mniej ludzi tutaj przyjeżdża. Chociaż podejrzewamy, że duży wpływ ma też to, że wiele się dzieje ogólnie na świecie w ostatnim czasie i może ludzie trochę mniej jednak podróżują. Ale twierdzi, że normalnie jest dużo większy ruch turystyczny niż teraz. Ten kompleks był kiedyś jednym z najważniejszych miejsc w regionie. Prawdopodobnie klasztorem, centrum nauki lub królewską rezydencją. Dziś to rozległy labirynt kamiennych przejść, kolumn i drzew, które z czasem wtargnęły między mury. Nie ma tu tłumów, więc można naprawdę poczuć atmosferę miejsca i dać się na chwilę zgubić wśród ruin. Tu chyba tak tą świątynią się tak nie zajmują jak tamtą, którą restaurowali. Tutaj widać, że jest po prostu gruzowisko w wielu miejscach i zaniedbane, ale to ma też swój urok. Dużo jest tutaj takich różnych kawałków murów, jakichś płaskorzeźb zupełnie niezabezpieczonych. No i to wszystko niszczeje. Widać, mech atakuje to wszystkie te mury. No, tutaj już na końcu prawdziwa dżungla. Zarośla takie gęste. No, w takich miejscach jak to można się naprawdę poczuć jak Indiana Jones. Zwłaszcza jak jest tak mało ludzi i się znowu praktycznie sami chodzimy tutaj. Sporadycznie od czasu do czasu kogoś na drodze spotkamy, ale bardzo rzadko. Wróciliśmy po zwiedzaniu Angkor do Siem Reap. Jesteśmy w centrum miasteczka, idziemy właśnie na kolację. Będziemy jeść lokalne jedzenie, takie w jednej z tych budek pewnie coś zjemy. Zaraz zobaczymy, co jest dobrego. I chciałem Wam pokazać taką ciekawostkę. Podobnie było w Wietnamie, że wszędzie w tego typu lokalach są stoliki z krzesełkami. I zobaczcie tutaj, te krzesełka są takie jak u nas, krzesełka dla dzieci. Więc dla mnie to jest trochę nietypowe i zabawne. No, idziemy jeść teraz. Pork? Yes, pomel. Okay. How much chicken leg? $1.50 for one. $1.50. Karaluk biegnie. 1,50. Dobra, Rafał siada. Dzięki. Rafał właśnie wypróbował mikrokrzesełko i się nie zawaliło, o dziwo. Także jest ok. To ja też siadam. Cambodia.
O, dobra, jakiś pies tu zainteresowany naszym jedzeniem. Na razie siadamy, będziemy pić piwko. Za chwilę pani nam przyniesie nasze kurczaki. Dobre, dobre mięsko. W kolejnym odcinku kontynuujemy zwiedzanie kompleksu Angkor. Tym razem odwiedzimy najbardziej znane świątynie. W tym tę rozsławioną przez film Tomb Raider. Wieczorem wybierzemy się na spacer po Siem Reap i spróbujemy lokalnych potraw. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj, żeby nie przegapić kolejnych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.